Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak wiecie, często wspominam o tym, robię eksperyment, czy dałoby się w naszych polskich warunkach przeżyć, mając, tak jak u mnie, na przykład cały dom na prąd, plus pompę ciepła, praktycznie tylko nie mam kuchnię gazową, tylko mam do gotowania, a tak wszystko jest na prąd, dodatkowo jeszcze posiadam auto elektryczne. I czy w naszych polskich warunkach da się to ogarnąć? Może nie powiem tak, nie płacąc za rachunek, ale zrobić to tak, żeby na przykład auto elektryczne spłaciło Wam w rachunek za prąd, którego braknie oczywiście z fotowoltaiki i z magazynów energii. Także taki eksperyment prowadzę. Ja jestem w netmeteringu, czyli ja mam magazyn wirtualny w sieci, ale nie jestem... Jestem świadomy, że to się może w każdej chwili skończyć, bo ta władza różna jest i różnie to może być. Dlatego kombinuję, eksperymentuję i pokazuję Wam, czy da się, czy nie da się i jak to zrobić, żeby właśnie jak najmniej i jednak zapłacić za energię, a używać jej dosyć sporo. Bo powiem Wam, ja przez pół roku, przez pierwsze 6 miesięcy zużyłem 7000 kWh. A na dzień dzisiejszy musiałbym za to wszystko zapłacić około 300 zł. Także i to w netbillingu. Mówię, że w netbillingu by mnie tak wyszło, a może nawet i bym wyszedł na zero. Pokażę Wam to wszystko w tym odcinku. Będę próbował Wam to wszystko wytłumaczyć. Ale zacznijmy od tego, co się składa na to wszystko pozyskiwanie może tak energii, a później przejdziemy do tego, co zużywa tą energię. Czyli tak, pozyskiwanie to jest tak, tutaj macie dwa solar trackery, jeden 385 kW, już instalacja ma 8 lat, drugi 5 kW, instalacja ma 4 lata w tym roku. Dodatkowo do tego mamy pod niskonapięciowy magazyn energii, solar trackery współpracują z wysokonapięciowym magazynem energii o nominalnej pojemności 40 kWh, użytkowej 32. Tutaj zaraz przeskoczymy, czyli instalacja 2,4 kW. Tutaj mamy 2,4 kW, ona plus tam są dwa panele 800 W i ta instalacja współpracuje z niskonapięciowym magazynem energii. Tutaj się zmieniało, bo był najpierw 24, teraz 48, było 15 kWh, teraz jest 20 przez miesiąc ostatni, czyli liczę realnie użytkowe 16 kWh tego magazynu, że było. Tak wychodzi ze średniej. Do tego mamy kolektory, tu jest 66 rur, no na dzień dzisiejszy tam brakuje 7, bo w okresie letnim sobie te rury podkradam do kolektora do grzania basenu. Basen u mnie jest totalnie w off-gridzie, czyli grzanie jest z heatpipe'ów, a prąd jest uzyskiwany z panela poprzez powerbanka, chodzi pompa basenowa, chodzi pompa obiegowa do kolektorów, także on jest całkowicie off-gridowy, bez sieci. I te kolektory rurowe, kolektory słoneczne grzeją w okresie letnim 800 litrów, a w okresie przejściowym, zimowym grzeją 300 litrów, co nie ogarną kolektory do grzewa. Pompa ciepła do CW. U mnie jest 4 pompy ciepła, o czym Wam powiem w dalszej części. I też na samym końcu filmu będzie pokazany metraż domu i piętro, czyli temat, ile metrów ogrzewam, czym to ogrzewam, jeszcze dam dodatkowo, jak klimatyzator rozdmuchuje na górze. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i do tego wszystkiego mamy, słuchajcie, auto elektryczne. Jest u mnie praktycznie od początku roku. Renault Kangoo o średnim zasięgu. Teraz ma 120, w zimie 80, także średnio 100 km zasięgu. Bateria nominalnie 22, użytkowe 16. I takie auto potrafi, powiem Wam, dużo zaoszczędzić, jeśli mamy fotowoltaikę, bo to jest kolejny magazyn energii. Także tak na początek. Dobra, słuchajcie, idziemy do magazynów energii. Tu jest jeden z klimatyzatorów. I tak, przejdźmy najpierw może do magazynów energii cieplnej, bo tutaj pójdzie szybko i sprawnie. I tak, pierwszy temat ogrzewania, czyli pompa ciepła ze zbiornikiem, z takim sprzęgłem 300 litrowym.
i ta pompa ciepła, powietrze, woda utrzymuje, grzeje nam temperaturę 36 stopni. Znaczy w tym sezonie tak grzała, bo będzie zmiana na taki układ, ale to nie jest o tym odcinek. Czyli pompa ciepła u mnie 36 stopni. Co braknie, dodmuchują klimatyzatory, kolektory heat pipe, czyli gromadzenie energii w zbiorniku 300-litrowym. Jeśli ten zbiornik jest naładowany już do około 55, czyli na powrocie mamy 50 stopni, załącza się wężownica drugiego zbiornika i grzeje wtedy 800 litrów, tak w tym przypadku. I ten zbiornik 300-litrowy też ma na sobie pompę ciepła, jak widzicie tutaj jest, czyli jak braknie z kolektorów, pompa ciepła zaczyna grzać wodę, oczywiście z niskonapięciowego z off-gridu. Także tutaj mamy 300-litrowy zbiornik, tutaj mamy 500-litrowy zbiornik, zawory trzydrogowe, całe sterowanie. Wszystko tak, słuchajcie, wygląda. Czyli mamy gromadzenie ciepła w zbiornikach 300, 500, przelotowo jeszcze 150 bym zapomniał, a pompa ciepła obsługuje 300-litrowy na dzień dzisiejszy. I dalej, słuchajcie, tutaj mamy wysokonapięciowy magazyn energii na modułach Tesli. 40 kWh użytkowe 32, bo jest ustawiony na 80%. Tutaj mamy na bateriach LiFe'y po 4 niskonapięciowy magazyn energii. Taki podzielony, bo tutaj mamy baterię na przykład już tą 48 V, dokładnie to jest 51,2 V. A tutaj mamy 3 zestawy baterii właśnie takich 24, czyli 25 i chyba 6, tak? Dobrze mówię? Mamy szeregowo, że mieć tutaj 52, 52, znaczy 51, 51, 51, że mieć, także mamy tutaj 5, 10, 15, 20 kWh. Ta bateria jest dopiero od miesiąca, dlatego liczę całość 16 kWh. A, i dodatkowo jeszcze regulator MPPT do tych dwóch paneli 400W. I tak to wygląda, słuchajcie, całościowo. Czyli mamy tak, dwa solar trackery 3,5 kW, 5 kW, falownik hybrydowy 8 kW od Sofara i tutaj mamy wysokonapięciowy magazyn energii. Po drugiej stronie mamy panele 2,4 kW na południowy wschód, 800 W na południowy zachód. Tu jest kąt 80 stopni, tu jest kąt 55 stopni. Trackery mają stały kąt 40 stopni, obracają się tylko i wyłącznie wschód-zachód. Falownik 6 kW, jednofazowy daje 48 V, tu jest falownik trójfazowy, regulator 60 A, przez to, że by po prostu wolty nie zabiły kolejnego, bo był 30 i padł. No i magazyn energii w tym momencie właśnie jest już 20 kWh, ale średnio liczę 16 użytkowej z tego całego półrocza i też z dejaka jest ładowany jednofazowo ładowany jest autoelektryczny, a trójfazowo, bo mam dwie ładowarki, jest ładowany z wysokonapięciowego. Wszystko zależy, co się podłączy i jak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. No i tak, także przejdźmy do konkretów. Zużyć, nie zużyć całej reszty. Jak to wyszło, że praktycznie bym nic nie zapłacił. Teraz się jeszcze kapnąłem, że już bym, na pewno bym nic ogólnie, nie żebym nie zapłacił, ale nie wydając na jedno, wydałbym na drugie i wyszedłbym na zero, a może nawet bym jeszcze został. To jest najważniejsze. I tak, słuchajcie, tu jest cała lista. Żebym wam w miarę to wytłumaczyć, co gdzie, jak i dlaczego, skąd się wzięło i dlaczego jest tak. Słuchajcie, tak, zużycie całe na pierwsze półrocze, czyli te 6 miesięcy, to jest 7009 kWh. Takie miałem zużycie. I tak, podstawy to jest tak, z sieci pobrałem 2820 kWh, czyli to jest 40% to, co mi brakło. Właśnie, no, musiałem, że tak powiem, dokupić, żeby funkcjonować dalej normalnie. Z magazynu niskonapięciowego, ja to go opisuję jako off-grid, całościowo odzyskałem 1276 kWh, to jest 18% całości i z wysokonapięciowego udało mi się odzyskać 2913 kWh. Teraz tak, to co mam, słuchajcie, opomiarowane, to wam pokażę, na co mi jaka energia poszła. Czyli tak, 7009 kWh
Pompa ciepła 7 kW, powietrze, woda wzięła 1377 kWh. Pompa ciepła 3,5 kW, czyli klimatyzator wziął 403 kWh. Klimatyzator 2,6 kW wziął 507 kWh. Pompa ciepła do CWU, czyli to co nie nagrzały kolektory, wzięła nam 113 kWh. Auto elektryczne, tutaj mamy tak, auto elektryczne, mała przerwa. Dobra, lecimy dalej. Auto elektryczne wciągnęło 1406 kWh. I od razu mówię, ja zwrot od auta elektrycznego nie liczę z tego, co poszło na ładowanie, tylko z tego, ile zrobiłem kilometrów i przeliczam to przez średnią 7 litrów na 100 km oleju napędowego. Akurat takiego auta się pozbyłem, nawet dwóch takich się pozbyłem i średnia roczna mniej więcej taka wychodziła. Ktoś powie, że tam spala 4 ale niech mi powie, jak jeździ 2 km w tą, 3 w tą, 4 w tą, jeszcze w zimie ile mu spala. To wtedy wyjdzie 15 spalanie, a jeszcze jak ma jakieś DPF-y i inne rzeczy, to już w ogóle cuda na kiju mu wychodzą i w tym jest też eksploatacja. Oleje, filtry, ble, etc., etc. W elektryku to filtr kabinowy mam do wymiany i praktycznie na dzisiaj nic więcej nie ma do wymiany. Także tak już słowem wstępu. I zostaje nam, słuchajcie, jeszcze to co mam pomiarowane, czyli farelka w łazience. To jest dogrzewanie w okresie przejściowym, zimowym, bardziej przejściowym, kiedy klima mi grzeje, bo wtedy nie dodmuchuje i farelka tam 800W nam łazieneczkę fajnie dogrzewa. I tak, i to jest zużycie 3750 kWh, zostało 3259 kWh na całą resztę. Pamiętajmy, że dwa falowniki plus wysokonapięciowy magazyn energii, każdy coś ciągnie. Magazyn energii ciągnie chyba 15, nie pamiętam dokładnie ile on ciągnie, ale chyba coś tak koło ampera jakoś tak jednego ciągnie na swoje potrzeby. Falownik DE, ten co tutaj jest przede mną, ciągnie 50 W średnio, plus minus ciągle. I falownik trójfazowy hybrydowy ciągnie około 100 W, jak jest bateria zapięta, styczniki, także 100 W ciągnie. To wszystko też jest zużycie, także jak kiedyś robiłem film, no to rocznie wychodziło około 1600 chyba kWh, że te wszystkie urządzenia zużywają, ale większość czasu jednak to działa na fotowoltaice, a nie ciągniemy z sieci i to jest na plus, ale to trzeba wszystko w zużycia wliczyć, bo to jest zużycie. Tego nie ominiecie, jak nie będzie paneli, nie będzie słońca, to będzie z sieci sobie siorbało i tyle, tutaj nie przeskoczymy. No i cała reszta po prostu użytkowa to jest ta energia. Także mógłbym tu zakończyć, prawda? 40% sieci pobrałem i już. Ale ja to rozbiję jeszcze na drobniejsze i powiem i wytłumaczę Wam dlaczego jednak te 40% to 2820 kWh płacąc za nie i tak nie straciłem. Także tak, rozliczę Wam najpierw wysokonapięciowy magazyn energii. Czyli mamy tak, tutaj mamy dwie instalacje, 8,5 kW na dwóch solar trackerach, użytkowe 32 kWh i tak, z tego magazynu z baterii odzyskałem 1032 kWh, a cała reszta, czyli autokonsumpcja to jest 1881 kWh. Z baterii odzyskałem 15%, reszta to jest 27%. Dlaczego tak mało z baterii? Bo u mnie jednak bardziej, że tak powiem, na maksa wykorzystywany jest niskonapięciowy, a nie wysokonapięciowy. On jest drugi w kolei, jak już padnie niskonapięciowy, wtedy ciągnie z wysokonapięciowego, a tam są te urządzenia, które są, to z niego ciągną. Także dlatego autokonsumpcja jest z niego większa. Ale liczy się ogólnie całość ze wszystkiego i to jest najważniejsze. Także tak się wychodzi jeden magazyn, drugi magazyn niskonapięciowy. Tutaj ciężko mi policzyć baterię, ja Wam policzyłem, ale zaraz Wam wytłumaczę dlaczego takie różnice wyszły. Takie, a nie inne, czyli mamy instalację 2,4 kW i 0,8 kW. Tutaj mamy takie dwie instalacje i tak, tutaj mam 14 na 19 kW pików. Aha, już wiem co tutaj miałem napisane, bo nie wiedziałem o co chodzi konkretnie. Bateria, czyli liczymy średnio 16 kWh. Powiem Wam, że mi się nie pomieszało. I tak, z baterii uzyskałem 765 kWh, to jest 18%. Autokonsumpcja to jest 510 kWh, to jest 7,2% ogólnie właśnie z tego całego.
i całością to jest 18%. Dlaczego tu jest odwrotność? Słuchajcie, tutaj dlatego jest odwrotność, że u mnie w układzie jest jeszcze MPPT Tracker, czyli instalacja południowy wschód jest w tą stronę, tu idzie słońce, prawda? Tutaj nie ma. I słońce już nam zajdzie za tą instalację i tak naprawdę jak pójdzie na południowy zachód, to powinno ciągnąć już z baterii. Ale tu są dwa panele właśnie po 400 W, to jest 800 W pik, jeszcze dwa panele. I w tym momencie regulator tankuje nam, ale on nie pcha nam w baterię, chyba że jest taka opcja. Ale falownik wtedy widzi te dwa panele jako baterie, jakby z baterii pobierał. Także ja pchając regulatorem daję falownik i falownik to zalicza po prostu jako bateria. Dlaczego? Dlatego ja ten magazyn liczę jako całość, a nie jak co wyszło z baterii, bo po prostu bym was oszukiwał, a to nie ma sensu. Także ogólnie 18% odzyskane z niskonapięciowego z instalacjami w kierunkach niekorzystnych, bardziej ustawionych na okres przejściowy i zimowy. Lecimy, słuchajcie, dalej. Teraz tak, EV Kango, jaki jest z tego kangura po prostu, jak kangur, że tak powiem, zarobił na moje rachunki. Takie auto wokół komina, słuchajcie, ja w ostatnim podsumowaniu to robiłem, bo tu za dużo by było. Średnio robię około 1000 km miesięczne, ponad 6000 km mam zrobione właśnie przez to półrocze. I to mam podzielone ogólnie przez litry. Odliczone mam od tego, to jest ogrzewanie spalinowe, też te litry, które poszły na ogrzewanie. I finalnie, słuchajcie, wyszło kangur. Tam nawet troszeczkę więcej wyszło, ale tak, żeby na równe wyszło. Zwrot to jest 2800 zł niewydanych na paliwo. To się dla mnie po prostu, słuchajcie, liczy. A teraz tak, właśnie te 40% tutaj macie. I 40% co pobrałem z sieci, prawda, czyli 2820 kWh. Liczę na dzień dzisiejszy, słuchajcie, w taryfie G11, jak sobie zobaczyłem na wysokim napięciu, takie fajne słupeczki mają, czyli jeśli bym do tych 2000 godzin tam jakichś gwarantowanych prądu wykupił, to po 91 groszy, a reszta już po złoty 57. Ja cały czas liczę taryfę G11, czyli 2000 kWh po 91 groszy daje nam 1820 zł. Plus reszta tu mamy 820 kWh już po złote 57, to nam daje 1287 zł, czyli finalnie za prąd trzeba było zapłacić plus minus, bo tu słuchajcie, to tak jeszcze nie wiem jak to, czy to już jest całością, czy jeszcze tam te opłaty stałe dochodzą, ale 3000 liczmy na okrągło 100 zł, a zwrot za paliwo mam 2800 zł. Czyli już ogólnie jak było 150 zł, jeszcze te opłaty stałe plus 100, to macie jakieś tam 300, dobrze mówię, 300-400 zł. Jakby, słuchajcie, jakbym nie był w żadnym systemie, ale będąc w netbillingu, jednak coś tam sprzedajemy, coś tam, jakiś tam dziwny ten magazyn, odkup mamy i mi się wydaje, że przez te 6 miesięcy te 300 zł jednak jeszcze dodatkowo by się udało zbuforować, czyli finalnie może jest taka możliwość, że jeszcze by mi z tego, co nie wydałem na paliwo, jeszcze by mi zostało w kieszeni. Także takim prostym sposobem auto elektryczne, które się nie nadaje do jazdy nigdzie, nie ma zasięgu, potrafiło zarobić na rachunek za prąd. No da się. No to jest prosta matematyka. No tutaj tu nic nie oszuka, nic nie wymyśla. Ja sam siebie nie mam zamiaru oszukiwać. Ja mówię, dalej jestem w net meteringu, ale wiem jak jest, wiem jak będzie. Znaczy nie wiem jak będzie, ale nie będzie dobrze. Dlatego w tą stronę idę. Idę zwiększanie magazynów energii, bo wiem, że mi trzeba większy, na przykład taki wysokonapięciowy, około 100 kWh, żeby już tą autokonsumpcję wszystko tak fajnie podgonić. Do niskonapięciowego jeszcze jest instalacja 5 kW, tylko nie podłączam jej teraz, bo nie ma sensu, także ona będzie na elewacji założona. No i tak to słuchajcie wygląda. Mam tu jeszcze na koniec momencik, bo tu przygotowywałem. Nie wiem, czy to ktoś dobrnie do końca tego filmu, ale staram się to tak pokazać w miarę, żeby to jako tako było, nie? Czyli tak. A jest tak, czyli tutaj ogólnie opisałem w netbillingu z magazynem 32 kWh wysokonapięciowym, 16 niskonapięciowym, z off-gridu 1276 kWh, z wysokonapięciowego z baterii, samej baterii. Aha, bo tu chodzi o
to co Wam magazyn da więcej? Ogólnie magazynowanie bez autokonsumpcji, czyli off-grid liczę całością, tutaj sama bateria, czyli ogólnie dzięki temu, że mam magazyny, udało mi się tej energii złapać więcej. 2308 kWh to jest około 33%. I dla mnie to jest tu ogólnie autokonsumpcja duża, bo jednak ja mam auto zapięte cały czas jak przez dzień. Jak wiem, że nigdzie nie jadę albo coś, to na 6 A i on cały czas sobie tutaj, słuchajcie, pyk. Auto jest zapięte i na spokojnie 2 kW sobie tu celowniczka leci. Cały czas jest zapięty. Po to jest tak, że nie ciągnę z baterii, a tu akurat chyba ciągnę. A nie, tu ciągnę, widzicie? 27, bo z PV-ki tylko idzie... Teraz nam idzie ile? 200? 2 kW prawie idzie. Ale jak przyświeci mocniej, to tam idzie 102, 200. No to jest 2,4 kW w złym kierunku, w złym kącie na tą porę na roku. Ale to nie o tym. Ogólnie elektryk robi autokonsumpcję i elektryk odrabia to wszystko. No wy, znaczy inaczej, może nie wy, tylko może tyle to mówię. Ci co pracują normalnie, to musieliby się w nocy ładować albo przyjeżdżać po robocie się ładować. Wtedy udział baterii wzrośnie o wiele więcej. Nie tak u mnie na 30%, ale udział baterii może być nad 50%. Oczywiście o jednej wielkości magazyn, nie? Tak przynajmniej, żeby było 30 kWh minimum magazynu, żeby ta praca buforowa miała jakikolwiek sens. I wtedy Wam magazyn, no mówię, nawet 50% zużycia, mając elektryka, albo w ogóle mając zużycie domowe, nie? Jeśli Was przez część czasu, większy czas nie ma Was w domu, to idzie to w baterię, a później używacie na wieczór. Pamiętajcie, magazyn ma być z dnia na dzień, ewentualnie na drugi dzień, a nie na zimę czy na kiedyś. Na bieżąco. Teraz tak, słuchajcie, ja jestem w G11. Jak będę już nas wypieprzą z tego netmeteringu, pójdę w Maybelline, to ja idę w taryfę G12. G12W albo jeszcze w ogóle jakąś tamtą, jeszcze inną, nie? I wtedy, mając magazyny energii w okresie przejściowym, zimowym, będę je ładował tanim prądem. To, co mi braknie z PV-ki, będę ładował tanim prądem w te baterie i później odbierał. I zobaczymy po cenach tak naprawdę, czy się będzie opłacało czy się będzie opłacało, czy nie będzie. Bo na niskonapięciowy jest strata około tak do 10%, jakby naładował, rozładował na tych wszystkich stratach, a na wysokonapięciowym jest 5, może nawet i mniej. To są większe prądy i tak to, słuchajcie, działa. I tak, słuchajcie, czas by to jakoś podsumować. Także da się, jak widzicie na moim przykładzie da się, ale ile tego wszystkiego, to łatajstwa, ile tych baterii, magazynów energii, kolektorów, całej reszty, może inaczej, może tak powiem, inni może potrzebują mniej, bo mają mniejsze zużycia, mniej ciepłej wody indziej. Ja po prostu żyję, ja nie patrzę się ile jest ciepłej wody w lecie, bo w lecie tej wody jest na tyle, że nie ma problemu. W zimie, jak wiem, że jest pompa ciepła, nagrzane jest 300 litrów do 45 stopni, to wszyscy wiedzą, że się bierze krótki prysznic normalnie a w lecie można sobie używać, bo dlaczego nie? No życie po to jest, żeby używać, nie? Po to właśnie tutaj opieram się o basen, w którym woda na szczęście nie jest grzana z sieci, tylko jest grzana z kolektorów. Jak jest słoneczny dzień, nagrzeje powyżej 26 stopni, używa się bez problemu. Jak nie ma, to trudno, no. Niestety. Ale wyjście na basen ogólne to jakby z 10 wyjść policzył, to mam za te pieniądze basen swój pod domem, nie? I sobie używam i dalej robię jakieś kombinacje, ale nie o basenach. Także finalnie da się. Pierwsze półrocze było i trudniejsze i łatwiejsze, bo przez to, że zima, większe zużycia prądu, to było trudniejsze, ale łatwiejsze, że był jakiś tam bonus, który mogłem policzyć, bo ja tak naprawdę co rachunek im oddaję po 1,5–2 tysiące kWh, ale tutaj już trzeba to liczyć w miarę realnie i jakiś tam ten bonusik był. W drugim półroczu już bonusiku nie będzie, ale też się tam troszeczkę ceny zmieniły, spadła cena, chyba do złoty 30 czy złoty 20, jakoś tak, powiem wam, nie pamiętam. Wszystko wolę sobie zapisać, żeby głupot nie opowiadać i zobaczymy jak cały rok wyjdzie. Bo mi się wydaje, że wyjdzie bardzo fajnie rok. To pierwsze półrocze robiłem tak, że znaczy może nie, że oszczędzałem, ale auto elektryczne było podłączone tylko i wyłącznie jak słońce świeciło i w ogóle tak tego pilnowałem. Teraz w drugim półroczu lecę
bez trzymanki. Zapinam go czy dzień, czy noc i ładuję. Chcę zobaczyć, jakie będą duże różnice. On przewodzie, tak jak mówię, jak teraz, to tam o sobie stoi 6 A, czyli 1300 W. Przeważnie wiem, że nigdzie nie pojadę. Jak wiem, to większym prądem go rąbię i lecę, nie? Na takim głupim ładowaniu z magazynu energii niskonapięciowego, na przykład straty na ładowaniu na 6 A to jest 50 W, a straty na ładowaniu już 16 A to już jest 200 W straty. Także zobaczcie, 150 W mamy różnicy na stratach przy ładowaniu, czyli niech się na spokojnie ładuje. Dodatkowo jak jest pogoda, to jeszcze ze słońca nie musi z baterii ciągnąć, także jeszcze mniejsze straty są. A resztę zobaczę, nie? Już bez kombinacji, tylko zapinam, ładuje się i już. No i chyba tyle, słuchajcie. Chyba tyle na to wszystko, że tak powiem. Także ja Wam wrzucę jeszcze teraz tutaj materiał właśnie o domu, tam metrażach, nie metrażach. To mam takie ogólne do takich filmów właśnie o różnych zużyciach zrobiony, żeby każdy mógł się też zapoznać z tym wszystkim, co dzieje, jak wygląda. Oj, przepraszam. Czyli ogólnie, ja Was już w tym momencie pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, walczymy dalej, ja się nie poddaję, bo pomysłów jeszcze mam dużo, tylko na razie nie muszę kombinować, bo jestem w netmeteringu, ale już trzeba w temacie działać. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Hej! I tak mniej więcej wygląda mój dom. Rok budowy 80. Poddasze jak na razie nieużytkowe, nieogrzewane, także nie liczę go. I tak, powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2, powierzchnia ogrzewana 110 m2. Ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe plus tam 2 aluminiowe. To jest dla pompy ciepła powietrze, woda. Stały parametr 36 stopni na to leci. Reszta jest dogrzewane, tak jak tutaj widzicie, Rotenso 3,5 kW, Rotenso 2,6 kW. I tak, styropian 10 cm jest na ścianach, tutaj jest pustak taki zwykły 25 cm, nie wiem, tam pianowy, my to żeśmy nazywali za swojego czasu. Na dole jest też 10 cm jest aż tutaj do poziomu ziemi, później w ziemi jest 3 cm styropianu. Tylko tutaj na dole już jest ścianka podwójna, z zewnątrz jest cegła, od środka jest pustak żużlowy i w środku jest ta szczelina dylatacyjna, przez którą wiecznie wieje, ale chyba tak ma być. Dom jest wkopany 1 metr w ziemię i tak, na górze ogrzewany jest 82 metry, o coś mi uciekło, to jest 213 m3, tutaj jest standardowa wysokość, jeszcze dochodzi farelka 800W w łazience. Na dole jest ogrzewane 39 metrów, to jest 82 m3. Tutaj są niższe pomieszczenia i tutaj moja maszynownia i cała reszta to jest 94 m3, które wykorzystuję też do pompy ciepła, do grzania ciepłej wody użytkowej. Także tak tutaj sobie domek mniej więcej wygląda. O, i tutaj jeszcze styropian 5 cm, wylewka plus wełna, to jest na stropie. Także tak to tu wygląda. Dodam jeszcze, okna mają 25 lat, są dwuszybowe okna plastikowe. No i tyle tak na szybko z tymi parametrami. A tak wygląda piętro, które jest ogrzewane, i ogrzewane i dogrzewane przez klimatyzator, ale to jest specjalnie zrobiony schemat do, że tak powiem, rozprowadzania ciepła przez jeden klimatyzator. Klimatyzator jest umieszczony w korytarzu i rozdmuchuje sobie tutaj śmiało na pokoje. Klatka schodowa jest dogrzewana pośrednio klimatyzatorem 2,6 kW, który jest właśnie na dole. Powietrze sobie fajnie wlatuje. Jest anul, część kuchenna jest z tej strony, także kuchnia też generuje, słuchajcie, swoje ciepło. Jak widzicie, powierzchnia ogrzewana tutaj klimą to jest 70 m2. Farelko 5,7 m2 to jest łazienka, ale teraz jak już jest suszarka do ubrań, to ta farelka o wiele mniej pracuje i też jest sterownik czasowy założony, także niepotrzebnie pomiędzy 22 a 5 rano też nie grzeje, czyli jak widzieliście, spadły te zużycia, znaczy akurat w tym materiale to pokazałem, że zużycia drastycznie tej farelki spadły, tak nawet i 3-krotnie. I tak, słuchajcie, tutaj jest klimatyzator, tutaj jest pilot, także temperatura powietrza, które przeleci, tutaj wszędzie się gdzieś pozapycha, albo grzejąc, albo chłodząc. Musi dojść do pilota i on tym zarządza.
Także to sobie w miarę długo pracuje i nie ma właśnie tego taktowania i tych przerw. A metraż jest tutaj 70 m2, także ma w co dmuchać. I przy okazji tutaj też jest stacja pogodowa. Tutaj mam wyświetlacz ze stacji niepogodowej, tylko to nie jest stacja pogodowa, tylko czujniki temperatury. Jeden czujnik ze stacji tutaj jest centralnie w tym miejscu, drugi jest na zewnątrz, trzeci mamy tutaj w sypialni w rogu i czwarty w pokoju dzieci. Ja widzę, obserwuję sobie, jak się te temperatury rozchodzą i przy grzaniu czy przy chłodzeniu te pomieszczenia, które są coraz dalej, są albo mniej dogrzane, albo mniej dochłodzone, ale powiem Wam, fajnie to wychodzi. W sypialni lepiej mieć chłodno niż gorąco. Tutaj w pokoju dzieci też w miarę jest ogarnięty. Także słuchajcie, tak to wygląda na daną chwilę. No i w tym momencie, co mam więcej powiedzieć? Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.